Witaj, przyjacielu, na ścieżce prawdy. Gdy włączasz wiadomości i słyszysz o kolejnych zbrodniach, aferach i procesach sądowych, co czujesz? Czy czujesz, że sprawiedliwości stało się zadość? Czy może czujesz głęboki, wewnętrzny zgrzyt? Widzisz system, w którym biedny idzie do więzienia za kradzież chleba, a bogaty, który okradł tysiące ludzi w białych rękawiczkach, pije szampana na jachcie. Widzisz więzienia, które zamiast naprawiać ludzi, zamieniają ich w jeszcze gorsze bestie. Zadajemy sobie pytanie, czy to jest szczyt naszych możliwości? Czy tak musi wyglądać prawo? Według przekazów od zaawansowanych cywilizacji, które obserwują naszą planetę, nasz ziemski system sprawiedliwości przypomina średniowieczne tortury ubrane w nowoczesne garnitury. Jest prymitywny, mściwy i, co najgorsze, całkowicie nieskuteczny z duchowego punktu widzenia. Tam, w wyższych światach, pojęcie kary w naszym rozumieniu nie istnieje. Istnieje pojęcie naprawy i wyrównania energii. Dziś opowiem Ci, jak wygląda idealny system sprawiedliwości we wszechświecie. Dowiesz się, dlaczego więzienia są uniwersytetami zbrodni, dlaczego kara śmierci jest gigantycznym błędem energetycznym, który sprowadza na nas jeszcze więcej przemocy i na czym polega prawdziwa resocjalizacja duszy. Zrozumiesz też, że istnieje sędzia, którego nie da się przekupić. Spójrzmy na sprawiedliwość oczami tych, którzy wyrośli z chęci zemsty. Aby zrozumieć, jak bardzo błądzimy jako ludzkość, musimy najpierw zdiagnozować chorobę naszego obecnego systemu sprawiedliwości. Na Ziemi, planecie pierwszej kategorii, sprawiedliwość opiera się na dwóch filarach – zemście i strachu. Kiedy ktoś popełnia przestępstwo, społeczeństwo krzyczy – niech cierpi, zamknąć go, zabić. Chcemy, aby sprawca poczuł ból. To naturalny odruch ego, ale z punktu widzenia ewolucji ducha jest to droga donikąd. Zamykamy ludzi w metalowych klatkach, odcinamy ich od świata, od rodziny, od natury. Wpychamy ich do cel z innymi, zdegenerowanymi jednostkami i naiwnie wierzymy, że po 10 latach wyjdą stamtąd lepsi. Przekazy od starszych braci mówią wprost: nasze więzienia to wylęgarnie nienawiści. Człowiek, który tam trafia, uczy się tylko jednego – jak być lepszym przestępcą i jak jeszcze bardziej nienawidzić systemu. Wychodzi na wolność zepsuty, pełen żalu, zniszczony psychicznie. Koło się zamyka. Recydywa to dowód na to, że ten system nie działa. Jak więc wygląda to na planetach wyższych kategorii? Tam przestępstwo nie jest traktowane jako zło, które trzeba zniszczyć, lecz jako choroba, którą trzeba uleczyć. Przestępca to nie wróg publiczny numer 1. To brat, który się zgubił. To umysł, który uległ awarii. To dusza, która zapomniała o prawach uniwersalnych. Czy kiedy ktoś złamie nogę, bijesz go w tę nogę, żeby nauczył się nie łamać? Nie. Wkładasz ją w gips i czekasz, aż się zrośnie. Dlaczego więc, gdy ktoś ma złamaną psychikę, łamiemy ją jeszcze bardziej? W idealnym systemie sprawiedliwości, o którym mówią przekazy, nie ma więzień w naszym rozumieniu. Są ośrodki korekcyjne, lub mówiąc prościej, szpitale dla duszy i umysłu. Kiedy jednostka narusza prawo, co na wyższych poziomach zdarza się bardzo rzadko, ale na poziomach pośrednich wciąż jest możliwe, jest natychmiast izolowana. Ale nie trafia do ciemnej celi. Trafia pod opiekę specjalistów, tak zwanych lekarzy psychiki, którzy często posiadają zdolności telepatyczne. Tu dochodzimy do kluczowej różnicy – diagnostyka. Na Ziemi sędzia ocenia czyn – ukradł, pobił, zabił. W wyższych światach ocenia się intencje i przyczyny. Dzięki telepatii i wglądowi w aurę sprawcy nie da się ukryć motywów. Lekarze sprawdzają, dlaczego to zrobił. Czy to błąd w edukacji, czy to trauma z przeszłości, czy to chwilowe zaćmienie umysłu.
Tamtejszy proces sądowy nie polega na walce dwóch prawników o to, kto lepiej manipuluje słowami. Polega na dojściu do prawdy absolutnej. Nie ma pomyłek sądowych, bo nie da się oszukać telepaty. A co z karą? Kara w idealnym systemie ma jeden cel – wyrównanie strat. Na ziemi przestępca siedzi w celi i jest utrzymywany z podatków ofiary. To absurd. W systemach dojrzałych duchowo cywilizacji sprawca musi pracować. Ale nie jest to bezmyślna praca w kamieniołomach. Jest to praca, której owoce bezpośrednio trafiają do ofiary lub społeczeństwa jako zadośćuczynienie. Jeśli zniszczyłeś czyjś dom, będziesz go budował, dopóki nie stanie z powrotem piękniejszy niż przedtem. Jeśli skrzywdziłeś kogoś psychicznie, będziesz musiał przejść proces, w którym dzięki odpowiedniej technologii lub technikom mentalnym poczujesz ból, który zadałeś. To nie jest sadyzm, to nauka empatii. Przestępca musi zrozumieć na poziomie komórkowym, co zrobił. Musi poczuć to, co czuła ofiara. Tylko wtedy następuje prawdziwa skrucha i przemiana. Poruszmy teraz temat najbardziej kontrowersyjny, ale kluczowy z perspektywy duchowej wiedzy zawartej w przekazach. Kara śmierci. Na ziemi wielu uważa oko za oko. Zabiłeś, musisz zginąć. Wydaje nam się, że eliminując mordercę pozbywamy się problemu. Według wiedzy zaawansowanych cywilizacji kara śmierci jest aktem barbarzyństwa i, uwaga, gigantycznym zagrożeniem dla żyjących. Dlaczego? Pamiętasz, że człowiek to nie tylko ciało, to przede wszystkim duch. Kiedy wykonujemy egzekucję na mordercy, niszczymy tylko jego powłokę, czyli ciało fizyczne. Niszczymy przede wszystkim jego ciało astralne, pełne nienawiści, agresji, żądzy mordu i strachu. Zostaje uwolnione. Co się dzieje z taką czarną energią? Ona nie idzie do góry, do światła. Ona zostaje tutaj, w niższych warstwach astralu, tuż przy powierzchni Ziemi. Taki uwolniony duch, wściekły i prymitywny, szuka nowego domu. Szuka słabych, chwiejnych psychicznie ludzi, których może opętać lub na których może wpływać. Przekazy mówią jasno. Wiele nagłych napadów szału, nieuzasadnionych morderstw popełnianych przez pozornie spokojnych ludzi to efekt wpływu takich błąkających się bytów, które zostały uwolnione przez karę śmierci. Zabijając mordercę, nie likwidujemy zła. My je tylko uwalniamy z klatki ciała i pozwalamy mu krążyć między nami w formie niewidzialnej. To jak rozbicie naczynia z trucizną. Trucizna się nie dematerializuje, ona rozlewa się po podłodze i paruje, zatruwając wszystkich w pokoju. Dlatego zaawansowane cywilizacje nigdy nie zabijają przestępców, z wyjątkiem skrajnych i specyficznych przypadków zagrożenia ogółu, ale są to sytuacje niewyobrażalnie rzadkie i zazwyczaj rozwiązywane inaczej. Oni ich izolują i leczą, by przetransformować tę energię, a nie wypuszczać ją w eter. Kolejnym aspektem idealnego systemu jest brak pieniądza jako czynnika wpływu. Spójrz na Ziemię. Masz pieniądze, masz dobrego adwokata, unikasz kary. Jesteś biedny, system cię miażdży. W świecie, gdzie materia nie rządzi duchem, nie można kupić sprawiedliwości. Status społeczny nie ma znaczenia. Jedyną walutą jest poziom świadomości. W świecie opisywanym przez starszych braci, liderzy i sędziowie to nie osoby z politycznego nadania. To osoby o najwyższej wibracji duchowej. To mędrcy. Wyobraź sobie, że wyrok wydaje ktoś, kto kocha cię bezwarunkowo, ale widzi twoje błędy jasno jak w dzień. Taki wyrok przyjmujesz z pokorą, bo wiesz, że jest słuszny. Ale co to wszystko oznacza dla nas, tutaj i teraz?
Przecież nie zmienimy systemu prawnego z dnia na dzień. Wiedza ta ma nam uświadomić istnienie prawa przyczyny i skutku, czyli karmy. To jest ten ostateczny, idealny system sprawiedliwości, który działa w tle, niezależnie od ziemskich sądów. Możesz oszukać sędziego w todze, możesz przekupić policjanta, możesz ukryć dowody, ale nie oszukasz prawa wszechświata. Każda energia, którą wysyłasz, wraca do ciebie. Czasem natychmiast, czasem za 10 lat, a czasem w następnym wcieleniu. Jeśli kogoś skrzywdziłeś i uciekłeś przed ziemską sprawiedliwością, nie ciesz się. Wpisałeś właśnie dług do księgi, której nie da się spalić. Ten dług zostanie ściągnięty. Może w formie choroby, może w formie straty majątku, może w formie cierpienia psychicznego. To nie jest zemsta Boga, to fizyka. Rzuciłeś bumerangiem, a on musi wrócić. Idealna sprawiedliwość to system, w którym każdy jest swoim własnym sędzią. I ten sąd odbywa się najpóźniej w chwili śmierci, w psychosferze, o której mówiliśmy wcześniej. Tam nie ma adwokatów. Tam stajesz nagi w świetle prawdy. I to ty sam, widząc ogrom bólu, jaki zadałeś, wymierzasz sobie pokutę. Decydujesz, muszę wrócić na ziemię i doświadczyć tego samego, by zrozumieć. Dlatego, mój przyjacielu, nie zazdrość tym, którzy czynią zło i żyją w luksusie. Nie wiesz, jaki bagaż szykują sobie na później. Ich szczęście jest chwilową iluzją w skali wieczności duszy. Nie pałaj też żądzą zemsty. Zemsta to trucizna, którą pijesz ty, mając nadzieję, że zaszkodzi wrogowi. Zostaw wymierzanie sprawiedliwości prawu wszechświata. Ono jest precyzyjne jak laser. Twoim zadaniem jest budowanie idealnego systemu w swoim mikrokosmosie. Bądź sprawiedliwy dla swoich dzieci, pracowników czy sąsiadów. Nie oceniaj pochopnie i staraj się zrozumieć przyczynę, a nie tylko skutek. I pamiętaj, każdy zły człowiek, którego spotykasz na swojej drodze, to w istocie nieszczęśliwy, chory duch, który woła o pomoc, choć robi to w destrukcyjny sposób. Czy słysząc te słowa, rezonują one z głosem twojej intuicji? Podziel się swoją refleksją w komentarzu. Jeśli pragniesz dalej kroczyć tą ścieżką i odkrywać zapomnianą prawdę o wszechświecie oraz własnej duszy, zasubskrybuj ten kanał i dołącz do nas na stałe.